Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto krówka w wersji kawowej na zimno. Najpierw zaczniemy od zebrania składników potrzebnych do tego ciasta. Więc składniki na masę kawową to 1 litr śmietanki kremówki 30%, 120 g cukru pudru, 250 g serka mascarpone, 3-4 łyżeczki kawy rozpuszczalnej, 2 łyżki przygotowanej wody do rozpuszczenia kawy, 4 łyżki żelatyny, 100 ml wrzątku do rozpuszczenia żelatyny. A dodatkowo potrzebujemy 57 sztuk herbatników maślanych oraz 460 g masy kajmakowej krówkowej. Na początek zajmiemy się spodem ciasta. Bierzemy sobie foremkę prostokątną o wymiarach 24×38 cm, wyłożoną papierem do pieczenia, jak Państwo tu widzą, i na spód wykładamy herbatniki maślane w ten sposób, żeby pokryły całą powierzchnię. Herbatników będzie około 19 sztuk. Niektóre z nich musieliśmy przyciąć. Nie wiem jak Państwo. W każdym bądź razie spód mamy pokryty i na spód z herbatników wykładamy 460 g masy kajmakowej. Najlepiej to zrobić porcjami, tak jak ja w tym momencie, i później łopatką nie odrywając, żeby te herbatniki pod spodem się nie poprzesuwały. Tą masę musimy ładnie rozprowadzić po całym spodzie z herbatników. Ok, ładnie rozprowadzone, wyrównane. Wobec tego teraz druga warstwa herbatników maślanych. Też około 19 sztuk. Ich wielkość jest różna, więc zależy, czy Państwo znowu będą musieli dociąć, czy nie. W każdym razie cały spód mamy znowu pokryty. Lekko dociskamy herbatniki do masy krówkowej. I foremkę zostawiamy, ona przyda nam się za chwileczkę. A teraz masa kawowa. I parę przygotowań. Najpierw do miseczki dajemy 3-4 łyżeczki kawy rozpuszczalnej. Zalewamy 2 łyżkami wody przygotowanej zimnej. I wszystko ze sobą dokładnie mieszamy. Miseczkę z kawą odstawiamy, bierzemy drugą miseczkę, do której wsypujemy 4 łyżki żelatyny, zalewamy 100 ml wrzątku, czekamy minutkę, żeby żelatyna napęczniała, a następnie dobrze ją mieszamy, żeby rozpuściła się w wodzie. Żelatynę zostawimy do całkowitego wystudzenia, jednak proponuję od czasu do czasu przemieszać, żeby nie porobiły się grudki. Miseczka z żelatyną na bok, bierzemy sobie teraz większą miskę, do której wlewamy 1 litr śmietanki kremówki 30%, takiej dobrze schłodzonej, bezpośrednio wyjętej z lodówki, i mikserem zaczynamy ubijać na sztywno. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale śmietanek kremówek jest bardzo dużo, ponad 30 rodzajów. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby sprawdzić, jakie są, jak się ubijają, proponuję wejść na naszą stronę, tam mamy wielki test śmietanek kremówek, mogą Państwo porównać, zobaczyć. A my w trakcie ubijania dochodzimy do momentu, kiedy łopatki miksera zaczynają zostawiać ślady, wtedy dodajemy 120 g cukru pudru. Nadal wszystko ze sobą miksujemy, łącząc składniki. Teraz dodajemy 250 g serka mascarpone. Porcjami ładnie rozprowadzając po całości. Masa gęstnieje, jak Państwo widzą. Pora dodać rozpuszczoną kawę. Tylko w trakcie dodawania proszę robić to porcjami, powoli dodawać, sprawdzać, czy smak już Państwu odpowiada, czy ta intensywność kawy w tej masie jest już wystarczająca, czy można jeszcze dodać tej kawy. Intensywność kawy zależy również od rodzaju kawy, jaką Państwo zużyją. Może wystarczą tylko 2 łyżeczki, może będą Państwo musieli dać 5. Sprawdzamy, próbujemy. Wszystko wymieszane. A więc bierzemy sobie miseczkę z żelatyną, dodajemy tam łyżkę naszej masy.
Mieszamy tak jak Państwo tu widzą, żeby ta masa rozprowadziła się w żelatynie. I teraz możemy już tą żelatynę dodawać do naszej masy. Żelatynę rozprowadzamy dobrze, pamiętamy o bokach, o spodzie. Jeżeli trzeba, wyjmijmy mikser łopatką, zbierzmy z boków, ze spodu masę. Musimy bardzo dobrze ją wymieszać, a następnie wracamy do naszej foremki z przygotowanym spodem i wykładamy masę kawową na spód przygotowany wcześniej. Nie wykładajmy masy na sam środek jednym wielkim rzutem. Róbmy to tak jak ja, porcjami, żeby nie powstało spodem jakieś wgłębienia. Po wyłożeniu masy musimy ją rozprowadzić, wyrównać. A następnie wyłożyć kolejną warstwę herbatników maślanych. Herbatniki ponownie lekko dociskamy do spodu, do tej masy, żeby wszystko się zespoliło i odstawiamy foremkę na chwilę na bok. Teraz zajmiemy się polewą czekoladową i do niej będziemy potrzebowali 2 czekolad mlecznych, około 7 łyżek mleka i 1 łyżeczki kawy rozpuszczalnej. Kąpieli wodnej, czyli garnek z wodą, stawiany na gaz, nad wodą jest miseczka, do której dajemy 7 łyżek mleka. Wsypujemy, tak jak Państwo tutaj widzieli, 1 łyżeczkę kawy rozpuszczalnej, mieszamy wszystko ze sobą. Następnie dodajemy połamane 2 czekolady mleczne i pod wpływem ciepła wydobywającego się z gotującej się wody pod spodem wszystko się ze sobą rozpuszcza i łączy. Efekt końcowy ma być taki, jak Państwo tu za chwileczkę zobaczą. Gdyby polewa była za gęsta, nie chciała się tak lać jak w tym momencie, możemy dodać sobie troszeczkę mleka i uzyskać taką konsystencję, jak Państwo tu widzieli. Jeszcze gorącą polewę wykładamy na wierzch naszych herbatników, rozprowadzamy szybciutko. No i ciasto gotowe. Zostało nam włożyć je do lodówki na minimum 12 godzin, żeby wszystko dobrze zastygło, zespoliło się. A po 12 godzinach mamy rewelacyjne ciasto o smaku kawowym. Nie mogę Państwu przekazać smaku, ale zapraszam do zrobienia, a ja żegnam się z Państwem. Zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.